Jak oszczędzać energię i zmniejszać jej koszty? Modernizacja przedsiębiorstwa MŚP z sektora produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych. Firma z branży chemicznej przeprowadziła audyt energetyczny. Analizy wykazały, że możliwe jest poprawienie efektywności energetycznej zakładu poprzez przeprowadzenie kilku modernizacji. Wnioski z audytu. Zaleca się przeprowadzenie następujących modernizacji. Nowe oświetlenie, lampy LEDowe, docieplenie ścian zewnętrznych i połaci dachowych, zastosowanie kogeneracji oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Przedsiębiorstwo zdecydowało się na zastosowanie kogeneracji oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Kogeneracja. Jest to proces, który pozwala na równoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. W przypadku wysokosprawnej kogeneracji energia powinna powstawać w miejscu swojego wykorzystania, tak aby redukować straty przesyłowe np. z elektrociepłowni i maksymalizować ilość energii, którą można wykorzystać w sposób użyteczny. Podczas produkcji energii elektrycznej w agregacie kogeneracyjnym wydzielane jest ciepło, które w tradycyjnym układzie najczęściej bywa tracone. W przypadku rozsądnego zastosowania kogeneracji duża część tego ciepła odpadowego jest używana do zaspokojenia własnych potrzeb, np. w procesach technologicznych. Dzięki temu zmniejszamy zużycie paliwa i koszty energii, dodatkowo redukując szkodliwe emisje. Kogeneracja dedykowana jest przede wszystkim tym zakładom, w których występuje jednocześnie wysokie i całoroczne zapotrzebowanie na energię cieplną i energię elektryczną. Audytorzy, analizując w badanym przedsiębiorstwie wykres tygodniowego profilu poboru mocy z sieci elektroenergetycznej, zauważyli, że pobór jest bardzo równomierny w ciągu doby i w ciągu tygodnia. Badając rachunki, zauważyli, że cena za megawattogodzinę energii elektrycznej wynosi ponad 350 zł. Podobnie analizując profil poboru gazu ziemnego, zauważono, że jego pobór jest również bardzo stabilny i wysoki. Cena gazu kształtowała się na poziomie 180 zł za megawattogodzinę. W związku z tym przeanalizowano możliwość zainstalowania agregatu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i ciepło tylko na pokrycie potrzeb przedsiębiorstwa. Wynik analizy wskazał na wysoką opłacalność takiego działania, generując wysokie oszczędności wynikające z zastąpienia drogiej energii elektrycznej z sieci energią wyprodukowaną na miejscu z tańszego nośnika, jakim jest gaz. Przy sprawności elektrycznej na poziomie około 50% można w przybliżeniu powiedzieć, że koszt wyprodukowanej elektryczności jest zbliżony do stawek energii z sieci, czyli prawie cały wolumen ciepła pozyskanego z kogeneracji jest darmowy, a to przynosi realne oszczędności, które gwarantują spłatę zainwestowanego kapitału. Przy wzięciu pod uwagę wsparcia np. z Urzędu Regulacji Energetyki w postaci gwarantowanej premii kogeneracyjnej, okres zwrotu dobrze dobranej kogeneracji może być bardzo zadowalający. Fotowoltaika. Przeanalizowano również dobór optymalnej wielkości instalacji fotowoltaicznej. Ponieważ w analizowanym przedsiębiorstwie w okresie letnim występowały zwiększone pobory mocy elektrycznej wynikające z potrzeb chłodniczych, wybrano rozwiązanie, w którym jednostka kogeneracyjna dobrana jest w taki sposób, aby pokrywać zimowe zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło. Instalacja fotowoltaiczna została wymiarowana tak, aby pokryć zapotrzebowanie na pozostałą część energii elektrycznej niezbędną w okresie chłodniczym. Należy pamiętać, aby dobór jednostki kogeneracyjnej oraz instalacji fotowoltaicznej powierzyć specjalistom, najlepiej niezależnym doradcom. Analogiczna analiza wykonana niezależnie przez sprzedawców urządzeń wykazała znacznie krótsze czasy zwrotu z inwestycji niż wynikało to z obliczeń audytorów oraz dobrano większe moce urządzeń, co sumarycznie mogło skutkować podjęciem niekorzystnych decyzji inwestycyjnych. Optymalizacja procesu technologicznego. Mówiąc o sektorze produkcji chemikaliów, warto przytoczyć dwa ciekawe przykłady modernizacji w pewnym przedsiębiorstwie. Pierwszym z nich jest zastąpienie grzałek elektrycznych ciepłem z kotłowni spalającej odpad produkcyjny, etanol. W trakcie audytu energetycznego jednego z przedsiębiorstw poddano analizie linię technologiczną, w skład której wchodziły aparaty procesowe przystosowane do podgrzewania produkowanej substancji do około 200 stopni Celsjusza. Obecne rozwiązanie technologiczne polega na wprowadzeniu gorącego oleju do płaszcza aparatów procesowych, a sam olej podgrzewany jest przy pomocy grzałek elektrycznych. Audytorzy przeanalizowali koszty pracy tego rozwiązania i zaproponowali rozwiązanie alternatywne,
polegający na zmianie sposobu podgrzewania oleju termalnego. Ponieważ zauważono, że w trakcie produkcji powstaje duża ilość odpadu etanolu, którego utylizacja stanowi obecnie koszty dla przedsiębiorstwa, przeanalizowano możliwość wykorzystania go do zasilania kotła diatermicznego, który byłby źródłem ciepła. Korzyścią z zastosowania tego rozwiązania jest niewątpliwa oszczędność kosztów pracy aparatów procesowych, gdyż kosztowna energia elektryczna jest zastąpiona niemal darmowym paliwem, jakim jest odpadowy etanol. Zastosowane rozwiązanie pozwoliło zaoszczędzić ponad 700 tysięcy złotych rocznie. Optymalizacja mocy zamówionej. Drugim przykładem jest optymalizacja mocy zamówionej dla kotła z palnikiem gazowo-olejowym. W zakładzie eksploatowana jest kotłownia parowa zasilana gazem ziemnym jako paliwem podstawowym. W celu zabezpieczenia ciągłości jej pracy zastosowano palniki dwupaliwowe, które w sytuacjach awaryjnych mogą być również zasilane olejem opałowym. Gaz ziemny jest paliwem o niższym koszcie zmiennym, ale jego pobór wiąże się z kosztem stałym związanym z tzw. mocą zamówioną, czyli opłatą za gotowość do dostarczenia maksymalnego strumienia gazu. Olej opałowy jest paliwem o wyższym koszcie zmiennym, ale jego pobór nie wiąże się z opłatą za moc zamówioną. Obecnie moc zamówiona dla paliwa gazowego jest precyzyjnie dobrana do maksymalnych, rzeczywiście występujących poborów gazu. Ponieważ umowa z dostawcą gazu określa, że w ciągu każdej godziny nie można pobrać więcej gazu niż wynosi wartość maksymalna, w nielicznych sytuacjach, gdy kotłownia potrzebuje więcej energii, palniki są przełączane na olej opałowy. W ciągu roku ilość godzin, w których kotłownia musi pracować z maksymalnym obciążeniem, jest bardzo niewiele, kilkanaście lub kilkadziesiąt, ale przez cały rok trzeba ponosić koszty związane z maksymalną mocą zamówioną. W związku z tym audytorzy przeanalizowali, czy dalsze obniżenie mocy zamówionej dla gazu, a więc obniżenie kosztu stałego związane z mocą zamówioną i zastąpienie go w większym stopniu olejem opałowym przyniosłoby oszczędności kosztu całkowitego. W wyniku analizy okazało się, że jeszcze wcześniejsze przełączenie kotłowni na teoretyczne droższe paliwo, olej opałowy może przynieść ponad 50 tysięcy złotych oszczędności wynikających ze zmniejszenia opłat stałych związanych z mocą zamówioną. Powyższe przykłady pokazują, że istnieją różne metody obniżające koszty energii i redukcję zanieczyszczeń produkowanych przez przedsiębiorstwo, nie tylko z sektora produkcji chemikaliów. Wykorzystanie ciepła odpadowego, które często jest bezpowrotnie tracone, optymalizacja pracy urządzeń, zastąpienie dotychczasowych źródeł energii innymi to kilka z wielu sposobów na poprawę efektywności zakładu produkcyjnego. Wykonanie audytu energetycznego pozwala na podejmowanie uzasadnionych decyzji inwestycyjnych, które spowodują trwałą oszczędność kosztów energii w naszym przedsiębiorstwie.